Cześć kochani. Czy wiecie, że jedna witamina steruje ponad 200 genami w naszych organizmach i decyduje o tym, czy masz odporność, mocne kości, energię, długowieczność, czy chorujesz coraz częściej? Witamina D to nie jest zwykła witamina, bo o niej będziemy mówić dzisiaj. To jest potężny hormon, bez którego organizm zaczyna po prostu się dosłownie sypać. Jej niedobór ma dzisiaj nawet połowa ludzi na całym świecie, często kompletnie nie mając o tym pojęcia. Zmęczenie, infekcje, bóle kości, problem z odpornością, a nawet nowotwory mogą mieć jedną z bardzo ważnych przyczyn, bo to nie jest jedyna, ale bardzo ważna przyczyna. Brak witaminy D. I w tym materiale pokażę Wam, dlaczego witamina D jest absolutnym fundamentem zdrowia i co możemy zrobić, aby po prostu naturalnie przywrócić jej działanie w swoim organizmie. A więc zostańcie, kochani, ze mną. Witam Was, cześć. To był taki wstęp. Janusz Dąbrowski oczywiście Was wita na kanale Barwy Zdrowia. I teraz, kochani, akurat audycja, to będzie kilka audycji na temat witaminy D, bo jest bardzo ważna. Tak przemyślałem sobie sprawę, bo dużo się na ten temat mówi, chodzi o jednostki, ile brać. Ja często jeżdżę samochodem i słyszę, słuchajcie, ciągle jakieś dziwne komunikaty w radio, reklamy oczywiście. Słuchajcie, my tu nasz najlepszy suplement, aż 2000 jednostek i tak dalej, i tak dalej. A co to jest te 2000 jednostek? To jest tyle, co psu mucha, tak prawdę mówiąc. Słuchajcie, dzisiaj oprę się w tej audycji na fragmencie mojej książki Witaminy, minerały, którą macie tutaj po prostu, którą eksponuję. A więc zaraz pokażę, gdzie ją ewentualnie można zakupić, jeżeli oczywiście będziecie chcieli i będę za to Wam bardzo wdzięczny. Tam znajdziecie sporo informacji na temat, powiedzmy bardzo dużo informacji na temat właśnie witamin, minerałów, jak wpływają na nasze zdrowie, jak budują naszą odporność i tak dalej. Gdzie tą książkę można zobaczyć, przejrzeć wstępnie, zamówić ewentualnie. Jeszcze raz powtarzam, o ile będziecie chcieli, będę Wam bardzo wdzięczny. No to będzie takie, słuchajcie, rodzaj wyrównania energii. Ja daję, Wy też zapatrujecie się jednocześnie i bardzo fajnie. Jest tu moja strona www.januszdabrowski.pl, tak jak tu widać. Jest zakładka sklep książki, jeżeli klikniecie. W wielu audycjach to już pokazuje i ukazują się moje książki. Tutaj akurat są nowości, skazanie na suplementację, metamorfozy. No, bardzo jestem zadowolony z tego, że tą publikację w ogóle wydałem. I jeżeli przeskrolujecie sobie po prostu niżej, to znajdziecie w końcu tą książkę Witaminy i minerały. Jeżeli klikniecie w ikonkę, to ukaże się opis tej książki, 53 zł z VAT-em i tak dalej. I sprawa załatwiona, więc do koszyka, dodaj do koszyka i sprawa załatwiona, więc zatrzymuję to udostępnienie i otwieramy już nasz główny cel, czyli, kochani, nasz rozdział, jeden z rozdziałów w mojej książce Witaminy i minerały. Poczytamy sobie, ale myślę, że wielu z Was też nakłada sobie słuchawki na uszy, chodzi z telefonem, ewentualnie może sobie słuchać. Więc witamina D, czyli kalcyferol, generalnie, bo niekoniecznie, są różne po prostu pojęcia dotyczące różnych odmian tej witaminy. Nazwa witaminy D wskazuje, że na to, że jest ona witaminą. W rzeczywistości jest to, kochani, grupa rozpuszczalnych w tłuszczach, przepraszam, tak zwanych sekosteroidów. To są pochodne sterydów, które odpowiadają za wiele biologicznych efektów w organizmie, a także za zwiększenie wchłaniania jelitowego fosforanów, wapnia i magnezu. Wapń, magnez, bardzo ważne składniki mineralne. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, podobnie jak A, właśnie D, E, K, koenzym Q10, i jest nierozpuszczalna w wodzie, wrażliwa na światło, tlen z powietrza, odporna na działanie podwyższonych temperatur, nawet do około 130 stopni Celsjusza. Jej prekursorami są cholesterol, powstaje bowiem
z 7-dehydrocholesterolu oraz prowitamina ergosterol, z którego witamina jest wytwarzana w wyniku reakcji fotochemicznych pod wpływem promieni nadfioletowych. Jako najzdrowsza forma witamina D, będąca steroidowym prohormonem, może być produkowana bezpośrednio przez skórę poddaną działaniu słońca, o czym jeszcze będzie później mowa. Przekształca się on następnie w nerkach i wątrobie w hormon zwany kalcytriolem, odpowiadającym za stymulację transportu wapnia z jelita do krwi. Jednak w przypadku, kiedy nerki i wątroba pracują nieprawidłowo w wyniku obciążenia mykotoksynami, mykotoksyny chodzi o trucizny wyprodukowane przez grzyby, metalami ciężkimi, pasożytami oraz złogami mineralnymi, nie są one w stanie dostarczyć niezbędnej ilości witaminy D. Warto wówczas uzupełniać niedobory, przyjmując witaminę D3, cholecalcyferol. Jeszcze raz powtarzam, witamina D3, cholecalcyferol. Poprzez spożywanie ryb, zwłaszcza wód zimnych, makrela, łosoś, sardynki lub przyjmowanie suplementów zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Zwykle zapas witaminy D jest budowany w lecie, chodzi o słońce, będziemy jeszcze o tym mówić, i wyczerpywany zimą, co skutkuje później jej niedoborem i stopniowym odwapnieniem się kośćca, czemu sprzyja dodatkowo odżywianie bogate fosforany, na przykład przemysłowe wędliny. A dlaczego takie bogate fosforany? Bo z kilograma mięsa, kochani, robi się na przykład 1,5–1,80 kg, może nawet i 2 kg, bo nastrzykuje się mięso również z kością, czym fosforonami, żeby one przyciągały, po prostu trzymały zwyczajnie wodę. I mamy z kilograma cudowne rozmnożenie. Z tego względu od jesieni do wiosny warto uzupełniać braki witaminy, poddając się promieniowaniu słonecznemu na spacerach i podczas uprawiania sportów zimowych. Witamina D reguluje funkcję ponad 200 genów kontrolujących rozwój każdej komórki organizmu. Wpływa na powstawanie mocnych kości i zębów. Spełnia bardzo ważną rolę w procesie przemiany substancji wapniowych i fosforanowych. Na przykład wzmaga wchłanianie soli wapniowych i fosforowych z jelita i wpływa na procesy wapnienia w nowo tworzącej się tkance kostnej. Dlatego jest niezbędna do regeneracji i przebudowy układu kostnego. Zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu w najkorzystniejszym stosunku ilościowym tych pierwiastków, warunkując prawidłową ich koncentrację we krwi, co z kolei sprzyja prawidłowemu wbudowywaniu się pierwiastków w kościach. Kłopoty z wchłanianiem witaminy D pojawiają się przy zaburzeniach pracy przytarczyc, nadkwasocie, podczas choroby wrzodowej żołądka, stanach zapalnych trzustki i jelit, zaraz o tym jeszcze powiemy, chorobach nerek i wątroby. Również pogorszenie i wchłaniania mogą być spowodowane brakami magnezu. I teraz posłuchajcie. Jeżeli występują problemy z przytarczycami, nadkwasota, choroba wrzodowa żołądka, stany zapalne trzustki, jelit, choroby nerek i wątroby, to przecież wszystko to jest spowodowane zakwaszeniem organizmu. Bo jeżeli na przykład organizm jest właśnie zakwaszony, czyli mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną niskiego stopnia, utajoną, tak zwaną latentną, bezobjawową, bo medycznie nie da się tego sprawdzić. Przepraszam, pozwolę sobie. Nie ma typowych objawów, ale są objawy, które rozpoznajemy. Wypadają włosy, paznokcie nam się kruszą, jesteśmy zmęczeni, mamy wypryski na skórze i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają właśnie szwankować nam nerki. To są objawy zakwaszenia organizmu. Jeżeli nie dostarczamy odpowiedniej ilości minerałów dla organizmu, to nie ma tych minerałów w trzustce. Trzustka nie jest w stanie wyprodukować enzymów trzustkowych, zasadowych, czyli alkalicznych, i wówczas dochodzi do przewlekłego zapalenia trzustki, to jest medyczny termin, PZT, a nie daj Boże może dojść do ostrego zapalenia trzustki, znowu medyczny termin, ostre zapalenie trzustki, OZT, które może się skończyć często śmiercią. A druga sprawa, jeżeli dochodzi do stanów zapalnych trzustki, to jest oczywiście, to jest promotor raka.
Słuchajcie, nowotwory trzustki powodują to, że to są najtrudniejsze nowotwory. Około 3% zaledwie ludzi chorych na nowotwory trzustki przeżywa okres 5 lat. A więc trzeba zadbać o tą naszą trzustkę. Dlaczego z drugiej strony są braki magnezu? Bo po prostu te zasoby magnezu, wapnia i innych pierwiastków alkalicznych są wyczerpywane, jeżeli w organizmie istnieje zakwaszenie organizmu. Słuchajcie, 99,9 populacji planety to są ludzie zakwaszeni. Ja mówię przede wszystkim, przepraszam, nie może populacja planety, tylko ta populacja krajów cywilizowanych, które odżywiają się produktami do jedzenia, a nie żywnością, posiłkami, pokarmem i tak dalej. Wracamy do tematu. Najważniejszymi związkami w tej grupie są witamina D3, cholekalcyferol, i witamina D2, ergokalcyferol. Cholekalcyferol to w rzeczywistości niezwykle wszechstronny hormon w organizmie, niezbędny do wielu różnych procesów, czyli witamina D3. Generalnie witamina D jest zarówno składnikiem odżywczym, który spożywamy, jak i hormonem wytwarzanym przez nasze ciała. Jest to jednocześnie witamina rozpuszczalna w tłuszczach, o której od dawna wiadomo, że pomaga organizmowi wchłaniać i zatrzymywać wapń i fosfor. Oba są niezbędne do budowy kości. Ponadto badania laboratoryjne wykazują, że witamina D może zmniejszać wzrost komórek rakowych, pomagać kontrolować infekcje i zmniejszać stany zapalne. To teraz zastanówmy się, kochani, nad rolą witaminy D, jeżeli chodzi o budowanie mocy układu odpornościowego i odporność na przykład na różnego infekcje typu SARS i typu SARS-CoV-2, czyli wirusów oddechowych. Wiele narządów i tkanek organizmu ma receptory dla witaminy D, co sugeruje ważne role wykraczające poza zdrowie kości, a naukowcy aktywnie badają inne możliwe funkcje. Niedobór witaminy D z angielskiego VDD jest bardzo powszechnym stanem w populacji ogólnej. Około połowa światowej populacji cierpi na jej niedobór. Witamina D jest niezbędna do optymalnej mineralizacji kości, ale poza wpływem na kości badania przedkliniczne i obserwacyjne sugerują, że witamina D może mieć pleiotropowe działanie, tak zwane pleiotropowe działanie, podczas gdy wspomniana VDD, czyli niedobór witaminy, jest powiązana z kilkoma chorobami i wyższą śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. I teraz krótko, o co tu chodzi z tym pleiotropowym oddziaływaniem? To pleiotropowe działanie witaminy D odnosi się do jej szerokiego zakresu, nietypowych funkcji, wykraczających poza regulację gospodarki wapniowo-fosforonowej, w tym roli w układzie odpornościowym, czyli działanie tak zwane immunomodulujące, przepraszam. Pozwolicie, że troszeczkę przepłuczę gardło, bo niekiedy tak od długiego czytania to są po prostu problemy. A więc witamina D po prostu ma ważną rolę w układzie odpornościowym, a więc działanie immunomodulujące, wzrost i różnicowanie komórek, zdrowie układu sercowo-naczyniowego oraz wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Działanie to odbywa się przez receptor witaminy D, VDR, który reguluje ekspresję setek ludzkich genów, prowadząc do działania przeciwzapalnego, antyapoptycznego, czyli hamującego śmierć komórek, i przeciwzwłókieniowego, czyli zapobiegającego bliznowaceniu w różnych tkankach i narządach, na przykład włóknienie wątroby. Tak więc suplementacja witaminy D jest uważana za bezpieczne i niedrogie podejście do generowania lepszych wyników zdrowotnych, a szczególnie w populacjach słabych. Powszechnie przyjmuje się już, że przepisywanie witaminy D osobom z niedoborami, czyli z VDD, ma udowodnione korzyści zdrowotne. Niedobór tej witaminy D, czyli jeszcze raz powtórzmy z angielskiego VDD, przepraszam, zostały zidentyfikowane jako bardzo powszechne schorzenie w populacji ogólnej, a niektórzy autorzy wymyślili nawet użycie terminów
epidemia lub pandemia niedoboru witaminy D. Witamina D występuje, jak powiedzieliśmy, w dwóch głównych formach. Witaminy D2, ergokalcyferolu i witaminy D3, cholekalcyferolu. Pierwsza jest pozyskiwana z pożywienia, D2. Głównie z grzybów, roślin. Podobno grzyby nie mają żadnej wartości odżywczej. Bzdura nad bzdurami. I roślin, podczas gdy druga, D3, czyli cholekalcyferol, może być pozyskiwana z produktu pochodzenia zwierzęcego lub syntetyzowana w skórze z konwersji prekursora cholesterolu 7-dehydrocholesterolu po ekspozycji na odpowiednie promieniowanie ultrafioletowe B, obecne w promieniowaniu słonecznym. Ekspozycja na słońce w celu syntezy witaminy D może być skuteczna tylko wtedy, gdy kąt padania promieni słonecznych wynosi więcej niż 45 stopni. W rezultacie mieszkańcy półkuli północnej nie otrzymują wystarczających ilości witaminy D poprzez syntezę skórną w miesiącach zimowych. A w niektórych obszarach północnych, weźmy pod uwagę Norwegia, Szwecja, na przykład Finlandia, wadliwa ekspozycja na słońce może trwać do 6 miesięcy w roku. Ponadto typowa dieta zachodnia jest wyjątkowo uboga w witaminę D. Witamina D jest głównym czynnikiem determinującym homeostazę, czyli równowagę życiową, mineralną, promując wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach, które to składniki są niezbędne do optymalnej mineralizacji kości. Tutaj oczywiście mam ilustrację, gdzie po prostu braki witaminy D powodują różnego rodzaju ryzyko dla zdrowia, więc mózg, układ oddychania, układ krążenia, trzustka, kości, stawy, mięśnie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na przykład jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to problemy z chorobą Crohna, leśniowskiego Crohna, nowotwory, infekcje różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niedobory witaminy D wiążą się z dysfunkcją układu mięśniowo-szkieletowego, a mięśni musimy mieć dużo, tak zwanych szkieletowych. Nie chodzi o to, kochani, żebyśmy wyglądali jak pan Pudzianowski czy kulturyści, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli mocne mięśnie szkieletowe. Od tego się zaczyna zdrowie. Zmniejszeniem siły niedobory się wiążą, zmniejszenie siły fizycznej i wielkości mięśni oraz zwiększeniem ilości tkanki wewnątrzmięśniowej. Wykazano, że suplementacja witaminą D miała niewielki, ale istotny wpływ na poprawę globalnej siły mięśni, a w szczególności stwierdzono istotny pozytywny wpływ suplementacji witaminą D na siłę mięśni kończyn dolnych, zwłaszcza u ludzi powyżej 65 roku życia. A kochani, a ludzie w tym wieku, no ja jestem takim facetem, 72 latka, 2 stycznia 2026 roku skończyłem, o czym wielu z was wie, więc nogi mogą być u takich ludzi słabe, a słabe kończyny dolne to już jest naprawdę duży problem. Niedobory witaminy D mogą predysponować do nadciśnienia tętniczego poprzez rozregulowanie w górę układu. Jest taki układ, trójukład. Renina, angiotensyna, aldosteron. To jest RAAS, przepraszam, z angielskiego, oraz zwiększony opór naczyniowy i zwężenie naczyń. Dlatego suplementacja witaminą D jest skuteczna w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem i brakami tej witaminy po prostu. Witamina D wykazuje ochronne działania podczas ostrych infekcji dróg oddechowych, w tym płuc. Dotyczy to, jak już wspominałem wcześniej, także COVID-19. Uważa się, że witamina D może zapewnić ochronę przed COVID-19 poprzez regulację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, wpływ na zwiększone wytwarzanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych katelicydyny i beta-defensyny, blokując wnikanie wirusa do komórek. Zmniejsza ryzyko tzw. burzy cytokinowej, która jest szczególnie szkodliwa w ciężkich przypadkach COVID-19 poprzez działanie na adaptacyjny układ odpornościowy, a w szczególności odejście od stanu prozapalnego.
Reguluje także układ renina, angiotensyna, aldosteron, co prowadzi do przywrócenia zachwianej równowagi i zmniejszenia ryzyka zwężenia naczyń krwionośnych. Zwężenie naczyń krwionośnych, kochani, to jest nadciśnienie oraz zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej wirusami oddechowymi typu SARS. Wyjaśnimy jeszcze, że burza cytokinowa, czy tak zwana hipercytokinemia, to patologiczna reakcja u ludzi i zwierząt, w której układ odpornościowy powoduje niekontrolowane i nadmierne uwalnianie prozapalnych cząstek sygnałowych zwanych cytokinami. Są one normalnym elementem odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcje, ale ich nagłe uwolnienie w dużych ilościach przy infekcjach może spowodować niewydolność wielu narządów i po prostu śmierć organizmu. Badania obserwacyjne wykazały, że u pacjentów z niedoborami witaminy D występuje zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19 oraz 2,3 do 3,6 razy wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 wymagającego hospitalizacji. Podawanie dużych dawek witaminy D przed zakażeniem SARS-CoV-2 wpływa na łagodniejszy przebieg infekcji COVID-19 z zwiększeniem przeżywalności u starszych, słabych pacjentów. Jedna z poprzednich moich, słuchajcie, audycji to była akurat na temat wpływu suplementacji po prostu odżywiania na zmniejszenie negatywnych skutków szczepień i wzmacnianie układu odpornościowego. Badania wykazują także, że witamina D może modulować wzrost i różnicowanie komórek beta-trzustkowych. To są, przepraszam, te komórki, które wytwarzają insulinę. Zwiększać wydzielanie insuliny i poprawiać transport glukozy zależny od insuliny. Witamina D zapewnia również neuroprotekcję, czyli chroni układ nerwowy w chorobach układu nerwowego, parkinsonizm, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, czyli sklerozis multiplex i inne. Ochronę przed cytotoksycznością, a więc chodzi o toksyczne oddziaływanie na komórki, na przykład w przypadku chemii stosowanej przy nowotworach, i zmniejszenie stresu oksydacyjnego. A to też jest po prostu typowy efekt stosowania chemii przy nowotworach, dlatego że ta chemia wytwarza masę wolnych rodników, które atakują po prostu każdą naszą komórkę. W normalnym organizmie każda nasza komórka jest atakowana około 10 000 razy przez wolne rodniki. Jeżeli mamy odpowiednią ilość antyoksydantów, witamina A, E, C, koenzym Q10 i wiele innych substancji, na przykład polifenoli, załóżmy oligoproantocjanidyny, czyli tak zwane OPC, obecne w porzeczkach, w aronii, w wielu owocach jagodowych, czarna jagoda i tak dalej, to wówczas to zmniejsza stres oksydacyjny. Okazuje się także, że im niższy poziom witaminy D w surowicy krwi, tym gorsze są funkcje motoryczne. Czyli mamy problemy z poruszaniem się. Witamina D zmniejsza także inwazyjność guza. Mamy na myśli oczywiście guza nowotworowego. Przeciwdziała angiogenezie, czyli tworzeniu się naczyń krwionośnych guza i skłonności do przerzutów, czyli do metastazy. Kochani, 90% ludzi chorych na nowotwory, czyli 90 pacjentów na 100 pacjentów chorych na nowotwory, umiera właśnie z powodu przerzutów. Masa ludzi umiera z powodu przerzutów. Operacja się udała, wycięliśmy guza. Jak ja to słyszę, to przepraszam, burzy się to wszystko we mnie, bo mówię, patrzę na człowieka, pewien bardzo znany muzyk, bardzo znanego zespołu w Polsce, który miał raka jelita grubego, zmarł. Wspaniałe utwory. Nie chcę wymienić tutaj ani zespołu, jego nazwiska, bo z różnych względów, no.
W każdym razie pamiętam jego audycję na YouTube, robiono z nim wywiad. Ja mówię, no jestem szczęśliwy, operacja się udała, guz wycięty, jestem zdrowy i tak dalej. Mówię, chłopie, daj ci może 6-8 miesięcy i to będzie wszystko. Nie ma żadnego zabezpieczenia medycznego przed przerzutami. Medycyna tego kompletnie nie stosuje. I tak było i zmarł. W tym czasie chyba po 8 miesiącach. Oczywiście, że guza trzeba usunąć, jeżeli tylko jest możliwość. Jeżeli jest guz 5-10 kg i tak dalej. Ale natychmiast trzeba byłoby zastosować działania przeciwko metastazie, czyli przerzutom. A medycyna tego nie robi, bo nie ma czym. Natomiast można tutaj wspomagać organizm naturalnymi środkami i tutaj możliwości przeciwdziałania metastazie, czyli przerzutom są olbrzymie. Wyższe poziomy witaminy D działają ochronnie w przypadku szeregu nowotworów raka piersi, czyli sutka, jelita grubego, prostaty i nowotworów hematologicznych, czyli krwi. Wyższe stężenie witaminy D w surowicy wiąże się także z niższym ryzykiem rozwoju stwardnienia rozsianego SM, sklerosis multiplex i temu będzie poświęcona moja następna audycja o wpływie witaminy D dawkowania na efekty w terapiach przeciwko sklerosis multiplex, chorobie układu nerwowego, która polega na niszczeniu mieliny, czyli osłonki aksonów, po prostu wiązek nerwowych. Ta mielina jest niszczona, czyli jak izolacja w przewodzie elektrycznym jest niszczona. Mamy goły przewód po prostu. I stwardnienie rozsiane jest traktowane jako choroba nieuleczalna. To jest nieprawda, to nie jest nieuleczalna choroba. A więc wiąże się wyższe stężenie z mniej aktywnym przebiegiem choroby, czyli stwardnienia rozsianego, charakteryzującym się mniejszą liczbą rzutów i zmniejszoną aktywnością tej choroby. Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D jest uważane za istotne dla funkcjonowania układu odpornościowego w SM, a suplementacja jest coraz częściej stosowana w praktyce klinicznej. I w nowej audycji będę na ten temat mówił. Zapraszam, zwłaszcza tych, którzy mogą być zainteresowani, może macie w rodzinach ludzi chorujących na SM, bliskich, czy macie znajomych i tak dalej. Niewiele produktów spożywczych naturalnie zawiera witaminę D, chociaż niektóre są wzbogacane tą witaminą. Dla większości ludzi najlepszym sposobem na uzyskanie wystarczającej ilości witaminy D jest przyjmowanie obecnie, współcześnie suplementów diety, bo w jedzeniu, w produktach do jedzenia tego nie ma. W tych produktach przemysłowych, ponieważ trudno jest spożywać wystarczająco dużo, przepraszam za słowo, że tu użyłem pożywienia, z produktów do jedzenia. Jak wspominaliśmy, suplementy witaminy D są dostępne w dwóch formach. Witamina D2, ergocalcyferol lub prewitamina D i witamina D3, cholecalcyferol. Obie są również naturalnie występującymi formami, które są wytwarzane w obecności promieni ultrafioletowych B, UVB. Słońca, stąd ich przydomek witamina słoneczna. Suplementacja witaminą D jest obecnie nieodzowna. Bardziej agresywną suplementację należy stosować u osób starszych i osób o niskim narażeniu na działanie promieni słonecznych, czyli osoby o ciemnej karnacji, osoby o słabym narażeniu na działanie promieni słonecznych z przyczyn kulturowych, pacjenci zinstytucjonalizowani, czyli załóżmy w szpitalach, gdzieś tam oraz ze złym odżywieniem. Pomimo ogólnych zaleceń, lekarze powinni dostosować recepty na witaminę D, biorąc pod uwagę kilka bardzo ważnych parametrów. Otyłość, stan odżywienia, w zasadzie niedożywienie. Człowiek otyły jest niedożywiony, kochani. Dietę, narażenie na działanie promieni słonecznych, ponieważ uniwersalne zalecenia dotyczące suplementacji witaminą D są skazane po prostu zwyczajnie na niepowodzenie, bo się daje nam za małe dawki zupełnie. Zaleca się. Na przykład wykazano, że pacjenci z otyłością wymagają 2- lub 3-krotnie wyższej suplementacji witaminą D w leczeniu jej niedoborów w stosunku do tych zalecanych.
Nie należy obawiać się kompletnie suplementacji dużymi dawkami, ponieważ toksyczność witaminy D jest niezwykle rzadka. W mediach mówi się bzdury po prostu. Nie wolno dużych dawek, bo można po prostu, jest to toksyczne. I czasami się podaje takie przykłady, że ktoś tam zastosował duże dawki i zaszkodziło mu to, że nawet zmarł i tak dalej. Jakiś jedyny przykład, ja nie wiem, na 10 czy na 50 czy na 100 milionów i tak dalej. Skutkami niedoboru witaminy D mogą być krzywica u dzieci. Wiele lat temu, 50, 70, 80, to było nagminne. Mięknienie kości, czyli osteomalacja u dorosłych. Bóle w kościach, tak zwane, charakterystyczne w miesiącach zimowych. Odkształcanie się zębów, a także uleganie próchnicy. Zreszotowienie kości, czyli osteoporoza. Zwiększone ryzyko stwardnienia rozsianego, cukrzycy typu 1, nowotworów prostaty i jelita grubego u mężczyzn, nowotworów sutka. Wśród pacjentek z niedoborem witaminy D ryzyko przerzutów wzrasta aż o 94%. Natomiast ryzyko zgonu w wyniku choroby nowotworowej u pacjentów, którzy mają niedobory witaminy D, wzrasta o 73% w porównaniu z kobietami chorymi, w których organizmach stwierdzono prawidłowy poziom tej ważnej witaminy. Dalej, ryzyko chorób układu krążenia, czyli sercowo-naczyniowych, RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, bóle pleców, toczeń pospolity, porowatość ślimaka w uchu, co może prowadzić do utraty słuchu, wypadanie włosów, kurcze mięśni, przyspieszone starzenie. I to jest wszystko, przynajmniej na tyle. Więc witamina, kochani, D jest witaminą, ja to nazywam zdrowego rozsądku. Łatwo dostępna, tania i dla każdego. Na przykład poprzez działania słońca. Opalajmy się, tylko z umiarem. Bo jeżeli ktoś pojedzie na przykład do Bułgarii, do Turcji, do Grecji i nie przyzwyczaił swojego ciała od razu na ostre słońce, no to po jednym dniu opalania, 4-5 godzin wylegiwania się na plaży, to on jest po prostu, ma porażenie słoneczne. Skóra jest potwornie czerwona, dreszcze, gorączka. I co wówczas robić? W takim przypadku, tak przy okazji, takie domowe sposoby. Wyjeżdżajcie z zapasem mąki ziemniaczanej. Sypcie na całe ciało. Ewentualnie zsiadłe mleko. Trzeba przykładać, rozlewać i tak dalej. Ewentualnie są specjalne, tutaj akurat nie mam, przepraszam, akurat ja stosuję też, akurat z firmy, z którą współpracuję, tak zwany emergency spray zawierający kilkanaście różnego rodzaju specyfików roślinnych i na oparzenia, również oparzenia takie typowe, no, gorącą wodą, jakimś elementem grzejnym, żelazkiem i tak dalej. Doskonale się to wszystko sprawuje. Kochani, zatrzymuję już udostępnienie. Także myślę, że ta wiedza jest wystarczająca dla Was, dla mnie również oczywiście, o tej witaminie bardzo ważnej, hormonie, tak prawdę mówiąc. I teraz jest tylko sprawa taka, czy to, co nam zalecają, te 2000 jednostek dziennie, czy to wystarczy? Kochani, to jest tyle, co psu mucha. I 2 kolejne audycje, jedna z nich będzie na temat zastosowań witaminy D w przypadku sklerozy multiplex, czyli stwardnienia rozsianego, a następna audycja właśnie będzie poświęcona temu dawkowaniu. Czy to, co nam zaleca medycyna oficjalnie, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Kochani, bardzo Wam dziękuję jak zawsze za Wasz pobyt, za oglądanie, za Wasze lajki, za subskrypcje, za komentarze, za zwykłe jedno słowo. Dziękuję, bo algorytmy to po prostu liczą. Wiele razy o tym mówię, że zależy mi na tym, żeby ten kanał po prostu rósł w siłę. No, minąłem te 4000 subskrybentów, jakoś tam się zbliżam akurat teraz do 4070. Po roku, po 2 latach zobaczymy, ile będzie. Jeżeli będziemy żyli, ja również będę żył. Ale zależy mi na tym, żeby ten kanał, bardzo niszowy, nie ukrywam. Tutaj nie tłuczemy się wojnami, Trumpem, Ukrainą, Rosją, polityką, Kaczyńskim, Tuskiem, tylko zajmujemy się zupełnie innymi sprawami.
Zajmujemy się sprawami dotyczącymi, kochani, zdrowia. A zdrowie to nie jest tylko zdrowie ciała. Zdrowie to jest również nasza psychika, nasz duch, dusza, czyli triada Maxwella. Body, mind, spirit lub soul. Duch, dusza. I to byłoby na tyle. Proszę Was oczywiście o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Do następnego zobaczenia. Papatki, cześć, trzymajcie się.